Swój ostatni skok oddałem 4 miesiące temu. Wiktora Pękale, zawodnika ze Szczyrku, dobrze wszystkim Państwu znanego, ale teraz także problemy nad bólą, jednak zdołał przeskoczyć ten najtrudniejszy moment. A po zeszłej zimie pojechałem do Niemiec. Jedziemy z gruzem. Gdzie jest ta hałda? Hałda? Trzeba to wypitolić normalnie. Ale jaja. Ale o tym nie dzisiaj, o tym w kolejnym filmie. Może kolejnym, może jeszcze kolejnym, może w ogóle. Wszyscy się pytają, jakie tempo. A ja nie wiem, bo ja zegarka nie mam. No ale proszę Państwa, dzień dobry. Pressure make diamonds, so I'm covered in ice. Got me out for the whole pie. I don't want a slice. In a room full of bad girls, that's not my type. Cause I'm married to the game, baby, that's my wife. Dzisiaj o naszych klubowych zawodach. Te zawody, na szczęście, Memoriał Olimpijczyków był transmitowany przez Wizję Sportu, a więc mamy transmisję, mamy obrazki z tego wszystkiego. To jest piękne, to cieszy. No i co, proszę Państwa, ten ostatni skok mój, no to był na Orlenach, które odbyły się w Zakopanem. Ja w ogóle musiałem w internet zajrzeć, ażeby dowiedzieć się, kiedy ja to ostatni raz skoczyłem, bo już w ogóle nie pamiętałem mojego ostatniego skoku. No i podsumowanie całej zeszłej zimy znalazło się w poprzednim filmie, całe 50 minut się znalazło takiego podsumowania pełnego zimy w połączeniu z zeszłym latem, więc kto nie widział, zapraszam, zachęcam do tego, żeby obejrzeć to wideo nagranie. No a potem, proszę Państwa, to się zaczął cały maraton zimowych skoków narciarskich w moim wydaniu. Piję dużo piwa, ale mało jem. Ale jaja. Gej! Gej! O kur... Ja przesada. Jak nie zraczka, to urok. Wytrąbiło nam elektrykę, proszę Państwa, i dupa będzie znowu zimno, kurde. Ale zaraz. Zara, chłopaki! No a tak to co, proszę Państwa, skakaliśmy sobie te zawody i ja wpadłem na taki pomysł jeszcze w Niemczech siedząc, że po prostu no nie pójdę na żaden trening ani nic, tylko pójdę pierwszy skok po takiej długiej przerwie oddać w formie zawodów. Bo ważną rzeczą jest, proszę Państwa, to, że ja tak długiej przerwy od skoków narciarskich to, że nie miał, od kiedy zacząłem na nartach skakać w szkole mistrzostwa sportowego w Szczyrku, więc to było mi potrzebne, ale o tym też nie dzisiaj. To po prostu było i tak też uczyniłem. No i proszę Państwa, dzisiaj film będzie krótki, bo nie będzie za szybko, ja po prostu muszę do Was wrócić, tak żeby powiedzieć Wam dzień dobry, powiedzieć cześć, żebyście wiedzieli, że jestem. I w tym krótkim filmie o tym skoku jedynym. No i ten jedyny skok to były niezłe hece, drodzy widzowie, bo mówię tak, opcje są 3. Albo pierdyknę salto, albo skoczę na sam dół, albo skoczę umiarkowanie normalnie. No i skoczyłem umiarkowanie normalnie, trochę gorzej, ale to był taki pierwszy właśnie skok po przerwie. One często bywają dziwne, więc szału tam nie było. Ale to była dla mnie najbardziej prawdopodobna opcja, że nic wielkiego się nie wydarzy przy tym skoku i po prostu sobie skoczę tak o. I generalnie poszedłem bez serii próbnej, tylko od razu na pierwszą serię i jak skoczyłem i się nie dostałem do drugiej serii, to trochę żałowałem, że nie poszedłem na serię próbną, bo chciało mi się jeszcze skakać, więc jest, proszę Państwa, ten głód skakania. To takie uczucie, którego skoczek narciarski chce po prostu doświadczać, prawda? No więc ja to uczucie w sobie mam nieustająco. Mogłem pójść na przedskoczkę, ale za późno się skapnąłem. No i co? No i będę skakał w przyszłym tygodniu w Wiśle Malince, na skoczni w Wiśle Malince. Tam będę oddawał swoje próby, czyli od razu idziemy na ogień, idziemy na dużą skocznię, bo co tu czekać? Nie ma na co czekać, proszę Państwa. Chcę na nartach skakać, bo swoje życie tak widzę właśnie w skokach narciarskich, bo bez skoków narciarskich bez skoków narciarskich to żyć za bardzo nie dam rady, no bo jakież to życie bez tych skoków narciarskich, bez tej takiej adrenaliny i tak dalej. No bez skoków narciarskich to ciężko jest i nie ma człowiek w sobie tego poczucia takiej adrenaliny i ja to wszystko mówiłem w ostatnim filmie, więc zachęcam tym bardziej, żeby obejrzeć ostatni film. No i co, proszę Państwa, zawody, no to gwoli ścisłości. Zwyciężył Kacper Tomasiak, bo co miał chłop zrobić? Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo. To jest dobry skok w okolicach 102-103 metrów. Na drugim miejscu był Paweł Wąsek, no bo co też ten łopaczyna miał zrobić? Jak lubi być na podium, no to był. I to jest dobry skok w okolicach 100 metra. Na trzecim miejscu był Kamil Waszek. Serdeczne gratulacje. Co zrobił fenomenalny skok? A ja żem był daleko, bo żem był 41, ale to się nie rozchodzi zawsze o wynik, pre państwa. To się rozchodzi po prostu o sport i dobrą zabawę. I dobrą zabawę na pewno będziemy mieli w przyszłym tygodniu, tak wierzę w to. Chociaż pogoda w Polsce jest, ojej, ja myślę, że trochę za wcześnie wróciłem, mogłem jeszcze posiedzieć w tych Niemczech, bo tam to 25 stopni, 30 stopni, ciepło, słoneczko, elegancko. No a tymczasem u nas figa z makiem pogodowa, jak to się mówi. No ale trudno, tak bywa. Tak bywa w życiu, proszę państwa. Nie zawsze życie usłane
różami jest. I teraz informacyjnie ode mnie dla was, proszę państwa, będę się starał robić tak, żeby filmy pojawiały się w niedzielę o godzinie 12. Czy mi się to uda? Nie wiem, ale zachęcam do tego, żeby zaglądnąć czasem na mój kanał właśnie w niedzielę około godziny 12, najlepiej po godzinie 12. Jak nie będzie nic nowego, to sobie możecie zawsze stare filmiki oglądać. Bo, no będę skakał z kamerką, no i co, i będę wam pokazywał te skoki narciarskie w moim wydaniu. A tak to co, proszę państwa, no nie będziemy się tutaj rozwozić. Wróciłem do Polski, o tym może będzie w kolejnym odcinku, kiedy, jak, co i po co i w ogóle wszystko więcej, może tak, może nie. Ale na pewno będą skoki narciarskie, bo skoki narciarskie kochamy, lubimy, cenimy i szanujemy. Tymczasem wróciłem znowuż po sezonie ogórkowym, bo Memoriał Olimpijczyków kończy sezon ogórkowy i zaczynamy sezon właściwy, sezon preparacyjny. Państwa, preparujemy się do tego, żeby zimą skakać dobrze i preparujemy się do tego, żeby już teraz od razu skakać dobrze, bo to wszystko trzeba spokojnie. Proszę państwa, cześć, pozdrawiam, do zobaczenia na skoczni.